Dzień dobry. Naszym gościem jest Mateusz Grobelny, artysta ceramik, który dziś opowie nam o swojej ścieżce zawodowej. Dzień dobry Państwu. Opowiedz nam może od początku, jak to się zaczęło w ogóle, że związałeś swoje życie z twórczością artystyczną? Znaczy to nie było takie proste. Wylądowałem na Akademii Sztuk Pięknych za którymś razem, tak w skrócie. Po Akademii Sztuk Pięknych i kilku fakultetach z garcarstwa, rzeźby. Szukałem swojego jakby miejsca tutaj na naszej planecie. Wylądowałem w Bolesławcu, zaproszony przez tutaj organizację Międzynarodowe Centrum Ceramiki jako kierownik ceramiki i zacząłem tutaj pracować w Bolesławcu w tym centrum, rozwijając się w stronę kilku dziedzin jako garcarstwo, rzeźbę i w ogóle cały czas wokół ceramiki. No ale Bolesławianie zdążyli Cię już wcześniej poznać przecież jako osobę, która konstruuje piece plenerowe. Tak, to była pierwsza przygoda i tak rzeczywiście Bolesławiec mnie poznał, ja poznałem Bolesławiec w 2004 roku. Zostałem zaproszony jako taki prezenter performance'u z ogniem i ceramiką w piecu takim opalanym drewnem. I tak przez 14 lat kontynuowałem praktycznie rok w rok taki przy święcie ceramiki, rozwijając coraz większe konstrukcje, coraz większe. Opowiedz nam w ogóle o konstruowaniu tych piecy. Jak to wyglądało w ogóle, że kupujesz materiały, jesteś za to odpowiedzialny i od samego początku uczestniczysz w procesie konstruowania tych piecy? Tak, założenie zawsze takiego pieca było jakaś albo rocznica, albo jakiś symbol dla miasta, albo jakiś rodzaj wydarzenia. Raz była bazylika ognia, raz był wiadukt ognia, drzewo ognia. To było wszystko związane z danym miejscem, wydarzeniem dla tego rejonu. Projekt zostaje zawsze zrealizowany na papierze, później właśnie jest wykonywany w metalu, w krzemie. Montowany jest na rynku przez jakieś 2-3 tygodnie, co powoduje taki rodzaj teatru, performance'u, bo widzowie widzą coraz więcej tego materiału, coraz bardziej się dobuduje konstrukcyjnie, a najczęściej większość ludzi trochę tylko podejrzewa, że to będzie coś na święto ceramiki. No i później te ostatnie 2 dni finału, gdzie ten piec się rozgrzewa i później jest finalna scena, gdzie on najczęściej się otwiera lub dochodzimy do jakiegoś dużego takiego kumulacji ognia. No i później ten piec w ciągu doby, 2 dób znika i to zostają tylko wspomnienia tych ludzi. Jakby ludzi, którzy przeżyli i widzieli tą całą sytuację. Zawsze to się wiąże z takimi dużymi emocjami, ponieważ w takich godzinach nocnych można było podejść i zobaczyć Cię przy pracy. Też pomagali Ci przy tym inni artyści. Kto to był? Najczęściej to byli przyjaciele, znajomi, studenci, mieszkańcy Bolesławca, ludzie zainteresowani ceramiką i jakby alternatywnym rodzajem wypalania ceramiki i ludzie, którzy już później z roku na rok chcieli też uczestniczyć w całym tym działaniu. No to działanie jest dość mocno emocjonujące, dlatego że widzisz jakby od zera budujesz konstrukcję, a później ją ożywiasz ogniem i budujesz całą atmosferę przez 48 godzin lub 24, to zależy od wielkości, do takiej kumulacji. Kumulacja później wygląda na tym, że ten ogień jest wszędzie, bucha, rozgrzewa tą konstrukcję prawie do czerwoności, jak żarówka świeci. I to powoduje, że ludzie się wciągają w to i coraz bardziej się wkręcają, żeby budować ten ogień i czuć tą atmosferę wokół tego. No dobrze, to wróćmy jeszcze do tych początków. Budowałeś piece dla miasta Bolesławca podczas znanej imprezy plenerowej Bolesławieckiego Święta Ceramiki. I kto się Tobą zainteresował? Kto Cię sprowadził do Bolesławca i wpłynął na to, że Ty związałeś swoje życie właśnie tutaj z tym miejscem? No, pierwszą osobą, która mnie tu zaprosiła, to była pani Ewa Zbroja, która pojawiła się przez pana Rozpądka na Akademii Sztuk Pięknych. Profesor, który mnie uczył i to tak po prostu od osoby do osoby. Wylądowałem tutaj w Bolesławcu i pierwszą taką akcję, którą robiłem, to właśnie było z panią Ewą Zbroją, która mnie tu zaprosiła. I zaproponowała Ci pracę w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, później już w Międzynarodowym Centrum Ceramiki, tak? No nie, to później niestety to było tak, że później następna pani dyrektor, która była pani Ewa Lijewska, w 2010 mi zaproponowała pracę w Ośrodku Międzynarodowym Centrum Ceramiki. I jak długo byłeś związany z tym ośrodkiem? Równe 10 lat do momentu pandemii, gdy te ośrodki zostały zamknięte, jakby te kontynuacja jako osoby nauczającej i kontaktu z ludźmi zaczęło przez 2 lata być dość mocno problematyczne.
Więc w tym momencie musiałem sobie znaleźć jakby inne zajęcie i zostałem takim zawodowym garcarzem. Dla firmy skandynawskiej tworzyłem naczynia, krótkie serie do restauracji. Rozumiem. A w Bolesławieckim Ośrodku Kultury czym się zajmowałeś tak na co dzień? No, przez 10 lat prowadziłem 4 chyba lub 3 grupy, no, maksymalnie 4 grupy ludzi, którzy byli bardzo zainteresowani tworzeniem ceramiki, przede wszystkim lepieniem ręcznie, toczeniem na kole, też podstawy rzeźby pokazywałem ludziom, zainteresowanym uczestnikom. I to większość było ludzi mieszkających w Bolesławcu, od dzieci w średnim wieku, już później w wieku nie będę pytał dalej, więc była bardzo przyjemna atmosfera, bardzo dużo osób tworzyli swoje dzieła sztuki, spełniali swoje marzenia, realizowali rzeczy, które myśleli, że się nie da zrealizować, a realizowali to. Przychodzili rzadziej, częściej, ale myślę, że to była taka bardzo duża atrakcja dla nich, ciekawostką. No to nie było jedyne zajęcie. Bycie instruktorem pracowni ceramiczno-rzeźbiarskiej. Także byłeś komisarzem plenerów przecież wiele lat. Tak, w 2013 zaproponowano mi bycie komisarzem pleneru, Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu. No i prowadziłem go przez 8 lat. 8 lat prowadziłem plener. To spora historia. Co roku nowych artystów zapraszaliśmy, zmieniliśmy trochę harmonogram, zmieniliśmy rodzaj katalogu, zmieniliśmy rodzaj wystaw, terminy troszkę się pozmieniały, też zależało nam, żeby połączyć mocno święto ceramiki z tymi wystawami i też katalogami, także to też trochę się zmieniło w tym momencie. I dzięki temu też promowałeś Bolesławiec. Nie tylko tutaj w obrębie naszego miasta, ale także poza jego granicami, nawet poza granicami Polski. Czy są jakieś takie projekty, które szczególnie pamiętasz, które wpłynęły na to, że twoja droga artystyczna wygląda właśnie w taki, a nie inny sposób? Myślę, że ten rok 2018 był takim mocno przełomowym. Wtedy zrobiłem ten duży projekt Trinale Rzeźby Ceramicznej w Polsce, czyli Polak Artysta Ceramik. Duży katalog wyszedł i zrobiliśmy bardzo dużą wystawę w 6 obiektach w Bolesławcu. Jednej wystawy 100 artystów ceramików w jednym miejscu. Mieliśmy artystów ceramików, którzy urodzili się w Polsce, pochodzenia polskiego z całego świata. Od Australii, Stanów, Francji i dużo Polaków, którzy właśnie się wtedy wystawili. Powstał ładny katalog i to było takim fajnym zamknięciem stulecia kraju, obchodzenia niepodległości. Okej. I później przychodzi czas, że na chwilę dajesz sobie spokój z Bolesławcem. Co się wtedy dzieje? Czym takim się zajmujesz? Zajmuję się taką prostą rzeczą, no też trudną rzeczą, garcarstwem dla Skandynawii. Zacząłem projektować, tworzyć krótkie serie ceramiki dla skandynawskich restauracji przez taką jedną z firm polsko-skandynawskich, które po prostu brały ode mnie towar i razem żeśmy opracowywali szkliwa, kształty i wysyłaliśmy tam na Skandynawię. A czy to jest zupełnie inny odbiorca, jeżeli chodzi o Skandynawię? Tak, To się różni? inny odbiorca, inny rodzaj kształtu, inny rodzaj szkliwa, bardziej są wymagający w niektórych rzeczach i mniej w niektórych, także tutaj jest bardzo dużo, tak samo jak z Azjatami, przy współpracy z Azjatami znowu jest też jakiś inny odbiór, inna potrzeba kształtu i ta inna potrzeba wielkości, nie? Przedmiotów, ja mówię o naczyniach w tym momencie, nie? No dobrze, i ten okres się kończy, tego projektowania dla Skandynawii, wracasz do Bolesławca, ponownie się tutaj pojawiasz i czym takim się zajmujesz obecnie? Tak, zacząłem stanąć na swoim, mam własną pracownię, autorską pracownię, na razie małą, zamkniętą, bo tylko wykonuję jakby zlecenia. Wylądowałem tutaj zaraz i zacząłem tworzyć dla parku przy Muzeum Ceramiki kilka obiektów ceramicznych, okładzin ceramicznych, obrazów ceramicznych do parku ceramicznego, który jest teraz koło Pałacyku. Obecnie też praktycznie 2 dni temu też zmontowałem kilka mozaik w takim prywatnym pałacu. No i też w międzyczasie teraz się przygotowuję na święto ceramiki, też trochę naczyń, więc że tak powiem jestem i rzeźbiarzem, i ceramikiem, i robię mozaiki, projektuję takie ceramiczne elementy do ogrodów. A w Twojej twórczości też pojawiła się, w Twoim życiu zawodowym, pojawiła się manufaktura w Bolesławcu. Robisz także dla manufaktury projekty. Na czym one polegają?
To trochę wynika jakby z pozostałości z tej historii, tej Skandynawii na krótkich serii naczyń. Przez 2 lata prawie siedziałem w manufakturze, tam w ich atelier jako garcarz, pokazywałem tą całą technologię wytwarzania naczyń na kole garcarskim, projektowałem na przykład jeden kubek i powtarzałem go 100 razy, ale widzowie, którzy wchodzili na te atelier, widzieli, jak to się tworzy. No a teraz pozostałości są tego to, że po prostu wytwarzam krótkie serie po 100 sztuk kubków, naczyń, misek i zawożę tam i to w ten sposób przez manufakturę przechodzi i jakby tu jest ta współpraca wysokiej jakości technologicznej z technologami, którzy przygotowują masę, kolor i tak dalej, plus samo działanie garcarza i krótkie serie. Dobrze, no to w takim razie Twoje życie zawodowe jest bardzo intensywne, cały czas się rozwijasz. To czego życzyć Ci w Twoim twórczym życiu? Czego życzyć? Kolejnych nowych projektów. Dużej ilości projektów. Dużej Tego Ci ilości życzymy w takim razie. ciekawych. Dziękujemy Ci za to, że poświęciłeś nam swój czas, który jak wiadomo jest cenny. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego wywiadu. Dziękuję.